Tak jak już wspominałem to wcześniej, Lowlands był długi czas poza moim radarem, aż skosztowałem kilku wypustów z tego regionu, na przykład Annandale, czy Lochli, czy Blednoch, które naprawdę mi podchodzą. No i dzisiaj zajrzymy do Glasgow Distillery. Kupiłem sobie takiego 8-latka w CS-ie ex-bourbon, bardzo fajna pozycja, ale zanim przejdę do tej whisky, to będzie w następnym odcinku, postanowiłem jednak poznać Korenż, albo przynajmniej dwie whisky z podstawy Korężu. A że była taka możliwość, aby kupić te sample, to skorzystałem z okazji i teraz z Wami sprawdzę, jak smakują The Original i Pitted. Zapraszam! Witam serdecznie w kolejny piątek, tutaj Marcin. Tak jak zapowiedziałem na wstępie, jesteśmy w Lowlands, jesteśmy w Glasgow Distillery. Ze mną tutaj dzisiaj dwa sample z oryginalnych wypustów z tej destylarni, z Korężu, z podstawy Korężu. Pitted, Rich and Smoky i tutaj mamy Original, Fresh and Fruity. Dobrze, ponalewam sobie już tej whisky do kieliszków, jeszcze ich nie próbowałem, nie kosztowałem, no nie ukrywam, z tej 8 już nieco uszczknąłem, ale chciałem mimo wszystko poznać, że tak powiem, podstawę Korężu. To jest oryginał. Dobra, dawaj całą 50. Naleję jeszcze drugą. No nie mam multitasking, żeby jednocześnie dawać wszystkie dane i nalewać. Wolę zrobić to na spokojnie, żeby i tak potem się nie poprawiać. No ta ma bardzo ładny kolor. Dobrze. Może jednak postawię te miniaturki obok. Może zrobimy to tak, że najpierw zajmie się po prostu The Original, żeby nie skakać lewo-prawo, tym bardziej, że ta jest pitted i nawet ma 50 ppm-ów. Najpierw zajmę się po prostu tym wypustem, a potem przejdę do tego, a potem je bezpośrednio porównamy. Więc co mogę powiedzieć o tej whisky? Po pierwsze, jest to no establishment whisky, zabutelkowana w 46%, bez filtracji na zimno w naturalnym kolorze. Jeśli chodzi o maturację, mamy tutaj First Fill Bourbon i później 6-miesięczny finish w beczkach ze świeżego amerykańskiego dębu. Jeśli chodzi o cenę, whisky ta jest dostępna u mnie w kraju już nawet od 35 euro. Dobrze, przejdźmy do strony praktycznej. Tutaj najpierw na lewo. No troszkę nie fair, nie? Bo ta sobie poddycha trochę dłużej. Niemniej, sprawdźmy, jak jest na nosie. To jest co prawda Lowlands, ale to jest nowy Lowlands i tutaj mamy dwukrotną filtrację. Na nosie bardzo mi się podoba. Dużo akcentów ex-bourbonowych. Fajne przyprawy. Dąb. Jest bardzo intensywnie. Czuć wyraźnie słodkiego banana, ananas, wanilię, taki budyń waniliowy. Fajne przyprawy. No sporo tych przypraw. Mamy karmel, toffee, takie jasne toffee. No sporo jasnych owoców, ale ja czuję tutaj również i taką słodką, żółtą gruszkę. Nie tylko słodkiego banana i ananasa. No dobrze. Sprawdźmy, jak jest na języku. Kurczę, bardzo fajnie. Bardzo dobrze. Ale mi ta whisky smakuje. Powiem tak, no pierwsze, co mi w tej chwili się nasuwa na myśl, oczekiwałem więcej przypraw, więcej ostrości, ponieważ na nosie tych przypraw, tego dębu, ale w bardzo fajnym wydaniu, jest dość sporo. To muszę powiedzieć na języku, oczywiście mamy coś tych przypraw, ale mniej jest łagodniej na języku niż na nosie. To jest whisky bez deklaracji wieku, 46%, bardzo fajnie się pije,
Absolutnie nie czuję tutaj jakiejś młodości alkoholu. No dobra, no troszeczkę ostrości tutaj mam, troszeczkę imbiru i lekko pieprzu mam, ale nie mam tutaj żadnej metaliczności. Bardzo fajnie te owoce. Świetnie wanilia. Słodki banan. Jakiś melon. Bardzo fajna, bardzo przyjemna whisky. I to jest Lowland, który bardzo lubię. Jest tak troszeczkę brudno, co mi się bardzo podoba. Teraz jeszcze do tych takich żółtych, dojrzałych owoców dochodzi jeszcze zapach siana i taki lekki brudek. Taki kurz. No teraz wyraźnie miód. Miód i banan. Jest troszeczkę kwaśno. Mam tutaj i ananasa. I bardzo fajna gruszka. Taka żółta, dojrzała gruszka. Wanilia. No powiem Wam, jestem zachwycony. To jest mój pierwszy kontakt w ogóle z tą whisky. Mówię oczywiście o tej oryginale. Bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba. Dobra, drugi łyk. No bardzo fajnie, no bardzo fajnie. Fajnie, że rozchodzi. Smak tej whisky wypełnia całkowicie moje usta. Bardzo fajnie, ciekawie na języku. Po bokach i z przodu troszeczkę przypraw, troszeczkę tanin, ale bardzo znośnie, bardzo przyjemnie. Na finiszu troszeczkę tanin, więcej dębu, przypraw. Cały czas czuję wanilię. Troszeczkę tego banana. Troszeczkę cytrusowo. Nawet delikatnie w kierunku pomarańczy. Bardzo fajna, pijalna whisky z Lowland, gdzie cena 35 euro, jak najbardziej, jak najbardziej. No jestem zachwycony, jestem zachwycony. Dobrze, przepukam sobie usta i przejdziemy po prostu na prawo. Dobrze, miałem mały resecik, przejdziemy teraz na prawo. Co mogę powiedzieć o tej whisky? Jest to również whisky bez deklaracji wieku. Mamy tutaj również 46%. Oczywiście naturalny kolor. Popatrzcie, jaki piękny. Również nie mamy filtracji na zimno. Jeśli chodzi o maturację, mamy tutaj, niech popatrzę, mamy Virgin Oak i mamy finish w Pedro Ximénez Sherry Casks. Czyli mamy świeży dąb i finish w PX-ie. Jeśli chodzi o torfowość, z tego co się doczytałem, mamy tutaj 50 ppm. Whisky ta jest droższa od oryginal. U mnie można ją kupić od 52 euro. Dobrze, sprawdźmy, jak jest na nosie. Ja cię smolę. Pięknie, pięknie, ja cię smolę. Sorry, że się tak zachwycam, ale to jest naprawdę mój pierwszy kontakt z tą whisky. Świetnie PX, świetny ten torf i ogniskowy, i lekko taki ziemisty, łączy się z tym PX-em. Jest i słodko, mam i troszeczkę magii tutaj na początku. No trochę dziwne, ale ciekawe. No pięknie, ten PX tutaj z tym torfem. Mam owoce, mam śliwki, mam powidła. Ale jest i fajnie orzechowo, fajnie dębinowo. Troszeczkę i wytrawnie, tak ciężko z tyłu, co mi się bardzo podoba. No teraz ten dym, ten torf idzie mi troszeczkę w stronę grilla, troszeczkę takiej marynaty, słodkiej marynaty mięsnej. No sorry, otwarła mi się taka szuflada i teraz mam tą asocjację.
No teraz tak troszeczkę ziołowo, właśnie, no nie wiem, może nie magii, bardziej lubczyk, troszeczkę w tą stronę. No mam tu trochę ziół. No teraz na nosie mam jakby taki wędzony boczek, bardzo wędzony boczek, jakby obok stały śliwki albo powidła śliwkowe. Teraz ten dym bardziej przypomina mi takie mokre drzewo. No dobra, sprawdźmy, jak jest na języku. Kurczę, ale pięknie, ale pięknie. Bardzo fajnie. Ten torf, ten dym. Najpierw mam ognisko. Potem tak troszeczkę grilla, barbecue. Tak jak powiedziałem, sos barbecue, gdzie mamy troszeczkę suszonych śliwek. Jest tak grillowo, ale jest i słodko, słodko-owocowo. Mam śliwki, mam powidła, mam czerwone owoce. Teraz jest tak troszeczkę ziemiście. Troszeczkę bardziej wytrawnie. Bardzo fajnie przyprawy. Trochę cynamonu. I muszę powiedzieć, to jest również nas, ma 46%. Ani na nosie, ani na języku absolutnie nie odczuwam tutaj młodości tego destylatu. Świetnie się pije. Świetnie wchodzi. I rewelacyjnie smakuje. Oj, to są klimaty, które uwielbiam. No teraz taki torf, no powiem szczerze, teraz jakby mi ktoś powiedział przy tym niuchu, że to jest jakiś Laphroaig Sherry albo Laphroaig PX albo coś z Islay, kupiłbym to. Ale takie fajne klimaty po PX-ie, bardzo fajny dąb, fajnie to jest ułożone. Nie wiem, ile ta whisky ma lat, ale rewelacja, naprawdę rewelacja. Jak najbardziej, 52 euro, ta whisky jest tego warta. Teraz bardziej wytrawnie, bardziej orzechowo, takie mokre drzewo. Tak jakbyśmy zgasili teraz ognisko i właśnie takie drzewo, które zostało teraz przygaszone. Troszkę ziemistości do tego. Takie ciemne owoce, czerwone owoce. Minimalnie mamy tutaj coś cytrusów, ale absolutnie nie tyle, co tutaj. Kurczę, jaki tu jest klimat. Teraz tak fajnie się zrobiło ziemiście, ściółkowo. Nawet troszeczkę w kierunku Artbeck, Ugedal. No dobra, już mnie teraz ponosi, ale naprawdę podobne klimaty. Ale pięknie. 52 euro. Dobra, zrobię drugiego łyka. Słodki, miękki torf. Teraz takie fajne klimaty, troszeczkę skórzano-tytoniowe. Bardzo fajny, przyjemny dąb. Za drugim łykiem więcej wytrawności, ale bardzo fajnie. I rozgrzewająco, ale tak miękko rozgrzewająco. No nie wiem, czy może rozgrzewać miękko, ale właśnie tak to odbieram w tym momencie. Świetnie. Ten pierwszy łyk był bardzo słodki, ten drugi bardziej wytrawny. Oczywiście odczuwam jeszcze tą słodycz, ale mam tutaj więcej wytrawności, więcej dębu, jest to takie bardziej scalone. Tworzy taką świetną całość. I do tego teraz takie klimaty skórzano-tytoniowe. Troszkę takiej ciężkości. Świetnie, świetna whisky. Dobrze, odłożę ten kieliszek
I przejdę teraz po prostu na lewą stronę, bez płukania ust, tak aby je porównać ze sobą. Bardzo kremowo, śmietankowo, budyń waniliowy, creme brulee. Pięknie, pięknie ten First Fill Bourbon. O ja cię smolę, co to są za wypusty? Dlaczego ja nie kupowałem tych whisky wcześniej? A może po prostu czasami trzeba dojrzeć do pewnych wypustów. Ale pięknie. Tutaj mam więcej cytrusów i tutaj nawet jakbym czuł tak troszeczkę skórkę z pomarańczy. Świetnie pachnie, świetnie pachnie. Aż mam ochotę jeszcze raz jej skosztować. Jest bardziej smooth, jest bardziej pijalna. Jest bardziej delikatna. Bardzo owocowa. Dobra, teraz przychodzą przyprawy. Kurczę. Świetna whisky. Świetna whisky. Jak najbardziej nadaje się na lato, na ciepłe dni. Bardzo owocowa. Troszeczkę mi się miesza teraz na języku z tymi klimatami po PX-ie, ale czuję tutaj ananasa, czuję jeszcze banana. Sporo wanilii, ten budyń waniliowy. Ale pachnie. Dobra. I przed podsumowaniem zrobię sobie jeszcze jednego łyka tej torfowej, która miała swój finish w PX-ie. Ale fajnie. No jest tu coś takiego z magii. Jest tu coś takiego z magii. Masz ten dąb, masz tą słodycz, masz ten torf i coś takiej mokrej ziemi, ściółki i to się łączy z tymi śliwkami, z tymi powidłami i robi się coś takiego wytrawnego. Mi nasuwa to na myśl naprawdę magii. Świetna kombinacja. No dobra. Pięknie, pięknie. Tu jest więcej ziemistości, więcej dębu, takiej ściółki leśnej, więcej wytrawności. Ta robi wrażenie starszej, lepiej ułożonej. Nie chcę powiedzieć, że ta nie jest ułożona, ale tu mamy więcej cytrusów, więcej świeżości i tutaj te przyprawy przychodzą później i to jest raczej taki jasny pieprz, biały pieprz, troszeczkę imbiru. Tutaj bardziej mamy goździki i cynamon. Kurczę, obie są po prostu świetne. No dobra, przejdźmy do podsumowania. Jest to moje pierwsze spotkanie z Glasgow Distillery tutaj na kanale. Oczywiście kosztowałem już tej 8 wcześniej, niemniej z tymi wypustami z podstawy Orange'u spotkałem się teraz dosłownie na żywo, jeśli mogę tak powiedzieć, tutaj przed kamerą i jestem zachwycony. Jestem zachwycony. Dalej będę to powtarzał, Lowlands to jest świetny region. I tak jak Annandale, Lochlee czy Blednoch naprawdę bardzo mi podchodzą, Glasgow Distillery dochodzi do tej listy. Jest to zupełnie inne Lowlands niż znamy. To nie jest trzykrotna destylacja, to nie jest tylko kwiatowość i delikatność i owocowość. Tutaj mamy też troszeczkę brudu, czegoś fajnego, czegoś, co bym znalazł w Campbelltown, co mi bardzo się podoba. I muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że kupiłem te sample, ponieważ te sample na pewno przy następnych zakupach zamienię na duże butelki i będą to naprawdę dobrze wydane pieniądze na bardzo smaczne whisky, które polecam. Bo moim zdaniem jest to świetna destylarnia, która wypuszcza fajną whisky, skoro podstawy smakują w ten sposób, skoro nasy smakują w ten sposób, to już nie umiem się doczekać whisky z deklaracją wieku, a jedną 8 tutaj mam w CS-ie, ale to następnym razem. Po prostu muszę powiedzieć, jestem zachwycony i raz jeszcze polecam. No z Waszych komentarzy wiem, że wielu z Was już miało możliwość kosztowania whisky z tej destylarni, również polecaliście mi ją w komentarzach. No niestety dopiero teraz, że tak powiem, doszedłem do tego, że kupiłem tą whisky i absolutnie nie żałuję. Dziękuję za Wasze rekomendacje, a przy okazji jestem ciekawy Waszego zdania na temat tych wypustów, na temat tej destylarni i która whisky z tej destylarni podchodzi Wam najbardziej.
No i mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Dziękuję za to, że jesteście ze mną, że mnie oglądacie, że mnie wspieracie. Do następnego filmu. Cześć!